taka reakcja stresowa związana z zagrożeniem, ona może przyjmować jedną z 3 bardzo szerokich kategorii zachowania. To może być reakcja walki, to może być reakcja ucieczki, to może być reakcja zastygnięcia. I one ujawniają się w różny sposób w zależności od dziecka i jego możliwości, w zależności od wieku dziecka i jego możliwości. Co do zasady, mechanizm jest następujący. Walczymy wtedy, kiedy możemy. Kiedy nie możemy walczyć, uciekamy. Ponownie, kiedy nie możemy uciekać, zastygamy i następnie dochodzi pod wpływem braku efektu do sytuacji, w której wyłączamy się z bycia tu i teraz, dochodzi do dysocjacji i wycofania. I to jest ciekawe, ponieważ tak jak walcz, uciekaj, one mogą być elementami bardzo wyraźnie powiązanymi z doświadczeniem sytuacji traumatycznej, bo albo pojawia się agresja, albo ucieczka. Rzadziej rozpoznajemy kwestie związane z odpływaniem myślami, w której dziecko wyłącza się z tu i teraz. I trudniej jest to powiązać właśnie z doświadczeniem sytuacji traumatycznej, trudnej, kryzysowej, w której to dziecko radziło sobie z tą sytuacją właśnie poprzez zawieszenie doświadczenia tu i teraz, żeby było mniej przykro, żeby mniej bolało, żeby w jakiś sposób znaleźć wytchnienie. Ważną uwagą, którą tutaj należy poczynić, jest to, że tego typu reakcje, walcz, uciekaj, zastygaj, one mają charakter automatyczny, mimowolny. One są aktywowane i uruchamiane przez bardzo podstawowe struktury mózgu. Nie ma wówczas możliwości łatwego połączenia swojego zachowania z wyższymi strukturami właśnie kory mózgowej. Te zachowania, one są niejako biologicznie generowane, biologicznie wzbudzane i tak naprawdę w żadnym wypadku to nie jest wina dziecka, że reaguje czy to reakcją walcz, uciekaj, zastygaj. Po prostu to jest sposób, w jaki jedyny sposób, w jaki dziecko potrafi reagować sobie z daną sytuacją traumatyczną. I oczywiście problem pojawia się wtedy, kiedy reaguje na wiele różnych innych sytuacji, już nie dramatycznych, traumatycznych, właśnie w taki sam sposób. Konsekwencją dla zachowania, uruchomienia czy pozostania zakotwiczonym w trybie walcz, uciekaj, zastygaj, jest przede wszystkim doświadczenie przez dziecka ogromnego ograniczenia. Ograniczenia w zakresie podejmowania decyzji, w zakresie racjonalnego myślenia, uporządkowanego myślenia, przewidywalnego myślenia. To są deficyty w zakresie uwagi, koncentracji. To jest obniżenie poczucia pewności. To jest tak naprawdę wchodzenie i podtrzymywanie dramatycznych scenariuszy związanych z sytuacją dramatyczną, traumatyczną. To są problemy związane z samoregulacją emocji, zachowania, myślenia. To są problemy związane z werbalizacją. Produkowanie, przetwarzanie języka. A proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy jeszcze do czynienia z osobą odmienną kulturowo bądź językowo, to jest dodatkowo nawarstwione koniecznością posługiwania się rozumienia języka obcego. To jest ograniczenie w zakresie funkcjonowania, wchodzenia w interakcję z innymi osobami. To jest ograniczenie możliwości społecznych i emocjonalnych. Czy to przestrzeganie zasad, czy zaufania, wchodzenia w zharmonizowane interakcje z innymi osobami. To mogą być ograniczenia związane z rozwojem, z motoryką małą, brak świadomości bodźców i sygnałów płynących z własnego ciała, ograniczenie odczytywania sygnałów, bycia zmęczonym, głodną, spragnioną. Wszystko to prowadzi do braku równowagi. I to, co my powinniśmy robić w naszej pracy właśnie poprzez normalizowanie zachowania, odzyskiwanie kontroli nad własnym doświadczeniem, to właśnie
Wszystko to ukierunkowane jest na przywracanie równowagi poprzez pokazywanie braku zagrożenia, poprzez stymulowanie poczucia bezpieczeństwa.